Kitzbühel, albo raczej Kitzbühel, jak my to w zwyczaju mamy czytać. No i każdemu od razu świta jedno słowo. Streif. Będzie, ale ta trasa trochę nietypowo zostanie przedstawiona przeze mnie. Mam nadzieję jednak, że wystarczająco dostaniecie wskazówek, które mogą wam się przydać. Na początek oczywiście cały ślad GPS po środku i miejsce, gdzie ten Streif się tak naprawdę znajduje. Na górę dostaniemy się gondolą 6-osobową w około 8 minut, Hahnenkammbahn, i będziemy zjeżdżać trasą 21 czerwoną z wysokości 1660 na 782, bo będziemy zjeżdżać do centrum Kitzbühel. Ważny jest ten pomarańczowy ślad zaznaczony na mapie, ale o tym za chwilę. Najpierw wychodzimy z kolejki, to jest właśnie górna stacja Hahnenkamm, i przed nami rozpościera się widok na budynek, z którego startują zawodnicy. I to jest pierwsze miejsce, gdzie gromadzą się kibice. Za pomocą wyciągu taśmowego możemy dostać się w pobliżu budynku, no i zobaczyć plac, na którym rozgrzewają się też zawodnicy i przygotowują do swojego startu. I teraz na podstawie właśnie tej mapy pokażę wam na żółto, jak przebiega trasa zawodów, a na czerwono jak będziemy dokładnie my zjeżdżać trasą numer 21 i przy okazji zobaczycie miejsca, w których można obserwować właśnie zawody. Zawody Hahnenkammrennen to są jedne z najbardziej prestiżowych i też jedne z najbardziej niebezpiecznych zjazdów na świecie. Hahnenkamm to właśnie w tym momencie widzimy go przed sobą, to jest szczyt, a trasa, która zjeżdża do Kitzbühel, to oczywiście jest Streif. W tym momencie znajdujemy się właśnie, jak widzicie, na czerwonej trasie 21. Wybrałem sobie, że tak powiem, pod górkę trasy. Można było, że tak powiem, bardziej pojechać na prawo. Ale wróćmy może do zawodów. Długość trasy to 3 km 300 metrów, a różnica poziomów to 800 metrów. Zawodnicy są w stanie osiągnąć prędkość nawet 140 km, co przekłada się na obciążenie jakieś 3G. No i mówi się, że to jest jedna z najbardziej wymagających na świecie tras. W tym momencie jadę troszeczkę okrężną drogą, można było tam sobie skrócić trasą czarną, ale ominęlibyśmy przejazd przede wszystkim przez tunel. Zresztą teraz fajnie widać czarną trasę, która przebiega górą, no i też dojazd do miejsca następnego widokowego. Jeżeli uważacie, że to jest wartościowy film, to jak najbardziej klikajcie w lajki i też subskrybujcie. Będą następne filmy jak najbardziej. Nie tylko z Kitzbühel. Dojeżdżamy do następnego miejsca, z którego możemy obserwować zjazd, albo też kilka dni wcześniej odbywają się tutaj treningi. Ja zresztą byłem w tym momencie na treningu. Podobno historia zjazdów z góry Hahnenkamm sięga 1892 roku, kiedy jeden z mieszkańców Kitzbühel, Franz Reich, zjechał i okazało się, że dało się, choć większość uważała, że raczej nie będzie to sukces żaden i przewidywało tragedię, ale zakończyło się sukcesem. Pierwsze biegi zjazdowe na Streif zaczęto rozgrywać w 1937 roku. Za to jeżeli chodzi o Puchar Świata, to zaczęto je wliczać od 1966 roku. Tutaj będzie seria zakrętów, zrobiło się bardziej wąsko, nawet mocno się wypłaszczyło i odbiegliśmy trochę od trasy, po której są rozgrywane zawody. Rekord zjazdu to minuta, 51 sekund i 58 sekund. Ustanowił go Austriak Fritz Strobl w 1997 roku. Średnia prędkość na trasie to było 107 km na godzinę. I raczej się nie da pobić tego rekordu, bo od tamtego czasu zmieniono trasę
wypłaszczono troszeczkę, żeby zmniejszyć tą prędkość. Dość sporo było wypadków, no i postanowiono jednak zmniejszyć nachylenia w niektórych miejscach, zmniejszyć też niektóre progi. No i wydaje się, że jednak ten rekord pozostanie niepowity. Jeden z takich najbardziej niebezpiecznych progów znajduje się na samym początku. Nazwany jest Mausenfalle, to oznacza pułapka na myszy i tam właśnie zawodnicy potrafią przelecieć w powietrzu jakieś 80 metrów, gdzie stopień nachylenia jest prawie 85%. To naprawdę nie jest dla amatorów. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie już prawie jesteśmy na styku trasy. To też jest bardzo dobre miejsce do zatrzymania się i do oglądania zawodników. No ale ja kontynuuję trasę 21 czerwoną. W roku kalendarzowym 2026 zawody będą się odbywać od 23 do 25 stycznia. Treningi zaczynają się zaś 20 stycznia. Otwarła nam się panorama i w tym momencie patrzymy na tak zwaną górę Kitzbühel Armhorn. Tak, dokładnie. To jest właśnie góra Kitzbühel. I tam też jest część od ośrodka, który należy do Kitzbühel. Sam ośrodek jest naprawdę potężny, ponieważ oferuje aż 230 km trasy zjazdowych, a oprócz Kitzbühel także należą do niego Jochberg oraz Kirchberg. My jedziemy, jak widzicie, wypłaszczoną trasą taką bardziej naturstradą, a trasa zjazdowa jest dużo poniżej nas w tym momencie. Przed nami zaś otwarła się panorama na pasmo górskie Kaisergebirge, czyli tak zwanego dzikiego cesarza. To chyba w wolnym tłumaczeniu. A przed nami tutaj jest punkt startowy do slalomu giganta. Bo także te zawody odbywają się oczywiście tutaj w Kitzbühel. Już trasa jest zabezpieczona, przygotowana. Jeszcze na sekundę wrócę do pasma dzikiego cesarza, który jest fantastycznie widoczny z ośrodka Skivelt, chyba tak to się powinno dokładnie wymawiać. I to też jest mega duży ośrodek. I tutaj następne miejsce, gdzie możecie się zatrzymać i oglądać zawodników. Tam, jeżeli chodzi o Skivelt, jest też ponad 200 km tras. Za to za Kitzbühel, tą górą przed nami, znajduje się następny duży ośrodek, też mający 200 km. O, następne miejsce, gdzie się zatrzymywałem, gdzie obserwowałem zawodników. Ale kończąc moją myśl, za właśnie tą górą mamy następny ośrodek, czyli tak zwany Saalbach. Zresztą bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania, do playlisty. Tutaj podrzucam linka na górze, ponieważ filmy się już ukazały. Kilka filmów już z tego ośrodka z Saalbach się ukazało. Zaś jeżeli chodzi o Skivelt, na pewno także pojawi się na moim kanale, bo oczywiście byłem tam i filmowałem. Tutaj widać, jak jesteśmy blisko tej trasy Streif. I znowu będziemy mieć następne miejsca, gdzie będzie można się zatrzymać i będzie można obserwować zawodników. Wygląda na to, że po lewej stronie znajduje się oznaczenie dla lądowania helikopteru. No jednak organizatorzy muszą się przygotować na takie ewentualności jak wypadki. Niestety zdarzały się dość często, jak to, o czym zresztą wspominałem, co wymusiło na organizatorach troszeczkę wypłaszczenie tej trasy. Następny punkt, zobaczcie, też fantastyczny do oglądania.
tym momencie zbliżamy się do jednego z bardziej kluczowych i wymagających technicznych fragmentów zjazdu, do tak zwanego Hauser-Bergkante. To jest jeden z 5 skoków znajdujących się na trasie, gdzie dodatkowo od razu później muszą wejść w lewy zakręt. Oczywiście Red Bull tutaj ustawił swój baner. Zresztą widziałem chyba na którymś z filmów, że rozgrywano później pokazowe przeloty samolotami przez najlepszych pilotów pod tym banerem. A jak to wygląda dla zawodników? Jedziemy dalej. To już ostatni taki fragment, gdzie odjeżdżamy od trasy, ale dzięki temu zaraz zobaczycie, będzie można spojrzeć na tak zwaną trasę slalomu. Tutaj znajduje się wyciąg krzesełkowy, którym zawodnicy wyjeżdżają, i ogrodzona część to jest trasa właśnie slalomu. Na styczniowe zawody potrafi przyjechać prawie 100 000 osób, a gdzie 15 000 przeważnie gromadzi się, żeby oglądać super giganta. 25 podobno statystyki podają podczas slalomu się pojawia, a aż 45 000 czeka na ten zjazd, który tutaj właśnie możemy obserwować. Trasę przede wszystkim możemy obserwować. A trasa do slalomu tuż po lewej stronie. Oczywiście najbardziej znani także nie omijają tego miejsca. Z takich bardzo znanych osób pojawiających się to jest oczywiście Arnold Schwarzenegger, czyli rodak pojawiający się tutaj. No i podobno także Niki Lauda swego czasu tutaj, mistrz Formuły 1, nie opuszczał żadnego wyścigu. A my jesteśmy na ostatniej prostej do mety. Za metą oczywiście trybuny, z których najlepiej ogląda się zawody. I tutaj mamy już wjeżdżającego na metę zawodnika. To jak jesteśmy na mecie, to może trochę o zwycięzcach. Najwięcej zwycięstw, bo aż 5, jest w rękach Didier Cochet, Szwajcara, który ostatnio właśnie w 2012 osiągnął to 5. zwycięstwo. Drugi między innymi jest bardzo znany Austriak Franz Klammer, który zdobył to aż 4 razy. Najstarszym był właśnie Cochet, w wieku 37 lat zdobył triumfował tutaj. Za to najmłodszy, 21 lat, miał Roland Colombin ze Szwajcarii. Tradycją jest też, że na gondolach Hahnenkammbahn, czyli kolejką, którą wyjeżdżamy do góry, znajdują się nazwiska zwycięzców. No a my w tym momencie jesteśmy na dojeździe, który nam chwilę jednak zajmie, bo jest to spore wypłaszczenie. Trybuny zajęły tą część, którą byśmy szybciej dojechali do miejsca koło gondoli, bo niestety sam język tutaj śniegowy nie zjeżdża po całą gondolę, trzeba będzie tam kawałeczek dojść. Ale mam jeszcze jedną dla Was ciekawostkę. Otóż miesiąc po zawodach Pucharu Świata jest coś takiego jak Vertical Up, czyli wyścig w pionie. Podobno odbędzie się w tym roku 28 lutego, więc jeżeli ktoś jest chętny do sprawdzenia się, to jak najbardziej. Wbiega się po prostu na szczyt samego dołu, przeważnie z kijkami i w dobrych butach z kolcami. Zajmuje to podobno około godziny, a tutaj jeszcze dla Was kilka statystyk. Jeżeli ktoś jest chętny do wsparcia mojej pracy, to link w opisie i w komentarzu. Pozdrawiam, Marek.